Sobota, 6:55. Dzień trochę ponuro zapowiada się, ale może się rozpogodzi. Dzisiaj przy odrobinie szczęścia będzie daily vlog z innego miejsca niż zwykle. Ale to się okaże. Zapraszam. Zrobimy foreshadowing tego, co będzie się działo. Zrobiliśmy zrzut zaopatrzenia z transportera piechoty cywilnej i teraz przerzucamy w okopach ekwipunek. Już nam bije dzwon. A właśnie, jakbyście jeszcze przypadkiem nie przeczytali tytułu ani ekranu początkowego, to tam jest kościół, a tam gdzieś jest pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Tada! A tam jest scena i będzie jarmark dzisiaj. Dobra, baza rozłożona. Chatka zamiast coś sprzedawać, coś już szykuje się, żeby kupić z sąsiedniego stanowiska. Także pójdziemy z torbami tutaj jak nic. A propos toreb, to mamy kilka na sprzedaż. Jak się tam dostać? O. Tak, tu są torby. Tu wiszą torby. No i reszta. Według mojego telefonu. Tutaj staliśmy przed rokiem jednego dnia. Tutaj staliśmy drugiego dnia. A teraz stoimy tam. Widać taki namiot błękitny tuż przed czerwonym. Czerwony na końcu. Jeden przed nim błękitny, to właśnie też nasza baza. Pałac wciąż stoi, ale dzisiaj też nie będziemy go zwiedzać. Może kiedyś indziej. Dzisiaj spacer po parku w planach. Dotarłem do tego samego co przed rokiem punktu widokowego i widok jest taki sam w zasadzie. Tam jakiś industrial. Na dole droga. 3 ścieżki, jedna w dół. Ta, którą przyszedłem. Ta, którą pewnie będę szedł albo nie będę szedł, nie wiem. Ławeczka, można sobie posiedzieć. I ciągły brak śmietnika. Minął rok, śmietnika nie ma, a to są śmieci, co nie jest jakoś zaskakujące. No, na mapie jesteśmy tutaj. Dobra, następne miejsce, pawilon. Do pawilonu tą ścieżką. Są i ruiny pawilonu. Też je odwiedziłem rok temu. Za każdym razem jak tu jestem, to mnie ciarki przechodzą, bo miejsce... Okej, dobra, nie wiem kiedy powstało. 100-150 lat temu, może mniej, raczej mniej nie, bo po wojnie już pałac był raczej w upłakalnym stanie. Więc przyjmijmy 100 lat temu. Nie wiem jakie drzewa były 100 lat temu, ale jeżeli były takie duże jak teraz, albo podobnie, to taki właśnie pawilon tutaj w środku zbudowany. Drogi nie było, więc nie było stać samochodów. Nie wiem jakie okna mieli 100 lat temu, chyba trochę badziewne. Ale jak było lato, było ciepło, otwarli to wszystko sobie dookoła. Trzeba było tutaj siedzieć, popijać kawę i czerpać z natury. Oczywiście jeżeli było się jakimś panem na włościach, no jak się było zwykłym parobkiem, to nie było takiej opcji raczej. Idziemy dalej. Przede mną jakaś inna zamkowa, pradawna struktura. Mógłbym sobie wyobrazić, tak sobie właśnie idę wzdłuż niej, a tutaj pojawia się na górze faun i zadaje mi zagadkę. Jak ją rozwiążę, to wskaże mi drogę do skarbu, a jak nie, no to czekają mnie przeszkody na trasie. Ale fauna nie ma, a przede mną prosta droga. Idę na koniec świata, ale chyba idę inną trasą niż ostatnio, bo nie pamiętam tam takich stromych podejść. Ale dobrze. Trochę rozruszam serce. Trochę wysiłku dla serca.
Wbrew pozorom zdrowa sprawa. Nie no, tak naprawdę nie jęczę, tylko staram się nie mieć zadyszki. Jęczę dlatego, żeby nie mieć zadyszki, ale mam zadyszkę. Trudno. Dobra, koniec tego ASMR zadyszkowego. Do zobaczenia w następnym ujęciu. Dotarłem na koniec świata. Dalej 2 ławeczki. Dalej brak śmietnika, ale też dalej brak śmieci, więc stabilnie. Widok tak jak ostatnio. Drzewa wszystko zasłaniają. Ale słychać ptaki. Mimo iż deszcz pada. Także spoko. Dobra, to idziemy dalej. Jest i budyneczek z Age of Empires w środku lasu. Ale dzisiaj też nie mam czasu ani jakoś ochoty, żeby zaglądać do środka, więc udajemy się dalej. Przed siebie na wprost, przez las. Ale tutaj ładnie. Tamten zakamarek wydaje się być taki inny niż reszta. No, także kąpiel leśna w toku. Tym razem z parasolką cisnę, bo ale też cały czas będzie padał jeszcze pewnie przez jakiś czas. A jak chcę nagrać, to muszę jakoś chronić kamerę. Więc niestety. Ale już mam to trochę obczajone. No, co tu jeszcze ciekawego? Godzina 12. Do tej pory spotkałem jedną osobę. I to jeszcze taką osobę, która dziś ewidentnie się śpieszyła. Bo szła prosto przed siebie z plecakiem, więc pewnie park jest jakimś skrótem do jakiegoś miejsca. No. Także kąpiel leśna pełną parą. W sumie już to chyba powiedziałem, a może i nie. Nie wiem. Nie ma też jak po drodze się pośliznąć na mokrym korzeniu. To od razu człowieka przebudza trochę z leśnej śpiączki. Nie no, nie leśna śpiączka, leśnego relaksu. O, idziesz sobie, relaksujesz się pośliźniesz i nagle relaks zamienia się w strzał adrenaliny, gotowość. Później odkrywasz, że to był tylko korzeń i możesz dalej się relaksować, ale już jednak te kilka procent mniej. Tutaj chyba jakieś coś płynęło. Chciałoby się aż przejść tędy, ale pewnie ze 2 miliardy kleszczów tutaj siedzą w środku. Dobra, idziemy dalej. Jest i Morze Czarne. Chyba trochę wyschnięte bardziej niż ostatnio. Ptaków mniej słychać. Więcej śmieci widać tam w krawędzi, a po drugiej stronie jest jakiś tajemniczy typ. Jakiś tajemniczy człowiek mnie obserwuje. Ciekawe, czy wie, że ja go obserwuję. No, ptaków mniej słychać. Wody jakby trochę mniej. No, zobaczymy. Za parę lat może okazać się, że nie ma już w ogóle Morza Czarnego. Tylko jest wąwóz czarny. Dziura czarna w ziemi. Jezioro Złotych Rybek za to wygląda podobnie jak ostatnio. Kładka na Ninja Warrior, czy tam jakieś inne Takeshi Castle, czy tam Beastmaster. Reklamuję teraz showy, biegi z przeszkodami takie telewizyjne. W każdym razie, jak ktoś lubi wyzwania, to kładeczka dla niego jest jeszcze w gorszym stanie niż ostatnio. Drzewa ewidentnie bardziej przegniłe, pochylone. Znów można wpaść, sprawdzić, czy jest 30 cm, czy 2 metry. Ale Jezioro Złotych Rybek ma więcej wody. Tam chyba już w ogóle jest przy krawędzi ze ścieżką, więc podkórek. Może to od tego jeziora, że płynęło do Morza Czarnego i nie dopłynęło. Nie, to jest tam dalej, wyżej trochę. Znaczy niżej, ale w górę, więc jakoś tak. Rozumiecie, że to chyba nie to. Jest i arena walk gladiatorskich. Z tamtej wnęki wypuszczali wilki i ludzie musieli walczyć z tymi wilkami wewnątrz tej areny.
Takie mieli uciechy, jak nie było telewizji jeszcze. No a tam dalej druga taka sama arena, ale to już nie chce mi się tam iść. Jest dokładnie taka sama, jak żeby dwa widowiska mogły się dziać na przemian. Jedno sprzątają, drugie działa. I tak później się przetowują na tamtym, przechodzą tam wszyscy. Taka, no, organizacja całkiem sensowna. Dobra, to jeszcze rzut oka na zaplecze ogrodowe pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Ale szału nie ma, jeszcze bardziej rozkopane niż rok temu. I chyba bardziej przebudowują ten kompleks fontan niż odbudowują. No, ale może będzie ładnie. Dobra, jak ktoś mi nie wierzy z tymi igrzyskami gladiatorów, to słusznie, ale żebyście poznali prawdę, musicie odwiedzić mój poprzedni daily vlog, który rok temu się zadział. No, a tak ogólnie to mogę wam pokazać, jaką trasę przebyliśmy. Tu jesteśmy teraz. Tu jest wejście do kompleksu. Tutaj jest pierwszy punkt widokowy i pawilon. Tutaj jest koniec świata. Tutaj jest budyneczek z Age of Empires. Tutaj jest Morze Czarne. Tutaj jest jezioro Złotych Rybek. I tutaj są areny igrzysk gladiatorskich. Jak widzicie, teraz tu są pokazane z wodą, więc tutaj się działy wodne igrzyska. Czyli pływali na tratwach, a w środku pływały krokodyle. Też musiał być niezły show. Ja to nie powiedziałem wam, gdzie znajdziecie tego daily vloga z tajemnicą walk aren gladiatorskich. Także link pojawi się już tutaj na górze, teraz właśnie gdzieś, z której strony, nigdy nie wiem z której. Ale tutaj gdzieś jest link, będzie link, był link. Wiecie, o co chodzi. I jeszcze tajna ścieżka, gdzie kiedyś można było rzucić okiem na dziedziniec. Może tak też się da. To akurat było w innym filmiku. Ale to gdzieś w okolicach tamtego, co przed chwilą wam polecałem. Czy uda się? Czy zobaczymy tajemniczy dziedziniec? O, kamera ucieka. O, śmieci, puszki w piwie, wizytówki. Jesteśmy. Ogrodzona siatką. Wciąż w rozsypce. Eco-Trade. Myślałem, że elektroniczny. Electrotrade. No. Także jeszcze grube lata, grube miliony, grube projekty muszą się tu zadziać, żeby to odnowić. Ale coś się dzieje cały czas. Jacyś ludzie tu chodzą, coś remontują. Może się doczekamy kiedyś. Dobra, 12:40. Przytulna chatka dzwoniła, że już się poddaje. Że jest zimno, mokro, inflacja i ludzi nie ma. Pewnie gdyby to była zima i ludzie stwierdziliby, że jest zimno, stwierdziliby, że jest codziennie zimno i by przyszli. Ale że już jest wiosna, jak już było ciepło, teraz jest zimno i będzie ciepło, no to stwierdzałem, że trudno, szkoda. Ja bym tak zrobił pewnie, jakbym nie musiał kroków robić. No, także wychodzi na to, że już się będziemy zwijać, ale przynajmniej udało mi się obejść park pałacowy w Kamieńcu Ząbkowickim. Park został oprzętnięty. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka sprzed roku i do zobaczenia już jutro. Hej!